Dziękujemy za wsparcie na Patronite. Dobry. Dobry, czym mogę panu służyć? A, jakiś taki klapnięty jestem. Ma pan może jakiegoś energetyka, energika? Ależ oczywiście, szefunciu, mam wszystko. Mam ten czarny z bokserem, mam ten, co dodaje skrzydeł. Co pan chcesz? No, to znam. Może coś innego. O, coś ekstra mówisz pan. No mam coś takiego pod ladą, no ale uważaj pan, bo to jest Energik z ginem. O, z ginem pan powiadasz. Bierę. No dobra, to bierz pan, ale na własną odpowiedzialność. Kurde, to naprawdę jest gin. Siema, łyknij Energik, będzie git. I to jest power. Energik dostępny w sieci sklepów Super Power Sklep. Łyknij Energik, będzie git. Kochani, witamy już w 37. odcinku Amiga bez ściemy i dzisiaj zdecydowanie w poszerzonym gronie gwiazda YouTube'a u nas na kanale. I od tej gwiazdy YouTube'owej zaczniemy. Przedstaw się, mój przyjacielu. Cześć, Energik z tej strony. Nie wiem, czy gwiazda, raczej taka mała iskierka, myślę. Gwiazdy to już w więzieniu siedzą YouTube'a teraz. No i mój przyjaciel? Rafał Chyła, no i oczywiście szanowny prowadzący. Remigiusz Remix Kolasa. Jedziemy. Jedziemy. W ogóle generalnie witamy Cię mega serdecznie na naszym takim teoretycznie niszowym kanale, bo zaczynaliśmy o Amidze, jesteśmy amigowcami z krwi i kości. Ja jestem Twoim subskrybentem, kolega już też, więc witamy Cię jeszcze raz mega serdecznie i powiedz mi, skąd w ogóle pomysł na Twój kanał? Kiedy to jakby zaiskrzyło i jak to się zaczęło, te Twoje początki? Ojej, to wiesz co, to było chyba ze 12 lata temu, o ile dobrze pamiętam. To była w ogóle sytuacja, w zasadzie są dwie, bo teoretycznie mam dwa kanały. Pierwszy to był wczesny kanał, który w zasadzie zrobiłem tylko po to, bo kiedyś zrobiłem taki teledysk zespołu Queen. Moja żona produkowała takie szmaciane lalki i ona robiła też szmaciane lalki z tego Queenu i ja kiedyś to wziąłem i zrobiłem z tego teledysk i to wrzuciłem właśnie na YouTube, a tam była historia, że nawet Brian May się odezwał, tam gitarzysta z Queenu, no nieważne. W każdym razie to był mój pierwszy raz, ale to jakby ten kanał nie jest Energika, że tak powiem. No i drugi kanał Energika powstał trochę z przypadku. Pracowałem wtedy dorywczo pracowałem dla takiego magazynu PSD Magazyn, dla którego pisałem bardzo często artykuły z zakresu grafiki komputerowej. No i kiedyś Ania, która zarządzała tym czasopismem, zapytała się mnie, czy chciałbym zrobić recenzję takiej stacji graficznej. No i oni mi tą stację wysłali i ja zaproponowałem, że może w sumie, że zamiast czytać o tym, to może zrobimy film na YouTubie, może się to będzie lepiej oglądało. No i ona powiedziała, że spoko i w zasadzie od tego momentu zacząłem nagrywać i ten film nadal tam jest. Trzeba się tam przeklikać porządnie, ale on nadal tam sobie gdzieś na kanale wisi. I ja się odniosę teraz do tego filmu, poczekaj Mufa, zanim przejdziesz dalej, bo ja go dzisiaj znalazłem, dokładnie ten film, o którym on mówi i ja już jakby przeskoczę troszeczkę tylko dalej, ale to jest jakby moja diagnoza, moje spostrzeżenie, bo ja Ciebie oglądam
przynajmniej od 6 lat. I pamiętam te twoje pierwsze filmy, że ty miałeś coś takiego jako prezenter, że kurczę, jak to nazwać? Taki blok przed kamerą, że zawsze podciągałeś trochę dykcję, tak jakoś sztucznie. Dzisiaj już tego nie masz, jesteś zupełnie naturalny. Więc w którymś momencie to przełamałeś, nie? I jak wracam czasami do twoich filmów, to ja to dalej wyłapuję. Oczywiście nie uważam tego, no tak chyba każdy zaczyna. I do siebie mam dokładnie tą samą pretensję w tych naszych pierwszych Amigach. Powiedz mi, w jakim czasie to u ciebie poczułeś ten flow, że już nie masz tego problemu? Wiesz, o czym mówię chyba. Tak, bo ja na początku sobie rozpisywałem scenariusz tego filmu, ja się uczyłem tego na pamięć partiami, potem po prostu to odtwarzałem. Natomiast moment, w którym przestałem to robić, to trochę wynikało z tego, że nie miałem czasu, żeby się tego wszystkiego uczyć, bo jeszcze pracowałem, więc musiałem znaleźć sposób, żeby nagrywać te filmy szybciej. I to było chyba od pierwszego odcinka Pogadajmy, o ile dobrze pamiętam, gdzie zacząłem, po prostu postawiłem kamerę i zacząłem nagrywać to, co tam mi ślina na język przyniosła. I to się jakby sprawdziło i od tego czasu bardzo dużo takich filmów nadal robię spontanicznie, ale to był właśnie ten moment. Natomiast no, potem, kiedy zobaczyłem, że ludziom się to podoba, że jest na przykład, nie wiem, 1,5 godziny gadania bez żadnego cięcia i jest cały czas, nawet te wszystkie pomyłki, ja tego nie wycinałem i to się ludziom podobało, no to stwierdziłem, że okej, to może faktycznie nie ma sensu pisać tych scenariuszy, ani tym bardziej robić cięć, bo wtedy była taka moda, że ludzie nagrywali po zdaniu, nawet po jednym słowie i robili cięcie, żeby to był idealny filmik, żeby to wszystko się zgrywało. Mi się to strasznie nie podobało, bo to było takie dosyć sztuczne i wiadomo, że można milion razy nagrać jedno słowo i wybrać to, które jest najlepsze, a tutaj było takie wszystko jakby na spontanie i wszystko, że tak powiem, w czasie rzeczywistym nagrywane. Więc to był ten moment, kiedy przestałem pisać scenariusze. Znaczy scenariusze piszę nadal do recenzji, ale w tamtym czasie przestałem pisać scenariusze do swoich filmów. No ja też tak uważam, że chyba właśnie siłą twojego kanału to jest ta twoja narracja, że mówiąc kolokwialnie masz gadanego, bo nawet oglądaliśmy z Remikiem, jak był odwiedzić mnie w domu, twoją relację z Pixel Heaven i no, trzeba mieć talent, żeby zrobić z tak nieudanej imprezy jak Pixel Heaven całkiem ciekawy film, gdzieś tam odjechałeś o porno w kosmosie czy coś, nie, no to jest naprawdę talent. Jeszcze jedno pytanie zadam, zanim przejdziemy do spraw amigowych, też związane z twoim kanałem i już przechodzimy do spraw amigowych. Więc powiedz mi, czy na ten twój sukces cały czas pracowałeś sam, czy miałeś lub masz nadal jakiegoś współpracownika, który ci pomagał, bo widziałem, że też tam miałeś chyba kamerzystę na tym Pixelu. Jak to wygląda? Jesteś samotny wilk, czy masz ekipę? Nie mam ekipy, działam sam. Akurat na Pixel Heaven był mój kolega Bart z żoną i jego żona filmowała. Natomiast nie korzystam z żadnych dodatkowych osób, które by mi pomagały. Zawsze mam takie stwierdzenie, że nikt nie spieprzy filmu jak ja sam, więc wolę nikomu nie dawać tego, nie? Więc robię wszystko od początku do końca samodzielnie. No teraz powiedz mi, przyjacielu drogi, jak wspomniasz w ogóle twój pierwszy kontakt z Amigą? Oj, to była w ogóle ciekawa historia, bo ja nigdy Amigi nie miałem w tamtych czasach, miał ją mój kolega. Ja w zasadzie od razu z Commodore 64 przerzuciłem się na peceta, ale w międzyczasie, kiedy ja miałem Commodore, dwaj moi koledzy, Zbyszek i Arek, mieli właśnie Amigi. I pamiętam pierwsze zetknięcie z Amigą, bo to było dla nas, Amiga była dla nas niedostępna. To były czasy pierwszych odcinków Top Secret, wszyscy mieli Commodorki, Atari się zdarzało, Spectrum, Amiga była gdzieś tam w jakichś takich sferach marzeń. I mój jeden kolega Zbyszek miał pierwszy Amigę i pamiętam, że przyszliśmy do niego i miał tylko jedną grę. Nie miał, ale był tak podniecony tym, że ma Amigę, ale ma tylko jedną grę. I pamiętam, że on odpalił tą grę i to było Lost Patrol, taka gra, w której przeprowadza się żołnierzy amerykańskich przez wietnamską dżunglę. To nie była dobra gra, ale był jeden element, który na mnie zrobił piorunujące wrażenie. Otóż w trakcie przerzucania tych żołnierzy w trakcie gry pojawiały się takie króciutkie filmiki, one były czarno-białe, one miały chyba 3 klatki na sekundę, ale one były digitalizowane i to było
coś takiego dla mnie niesamowitego, że nareszcie na ekranie komputera widzę film, bo osoby, które wychowały się podobnie jak ja, są w podobnym roczniku, wiedzą, że w tamtych czasach my pragnęliśmy zobaczyć film na komputerze. To było nie było osiągalne z kilku powodów. Przede wszystkim dlatego, że były dyskietki, a na dyskietkach no to takie filmy zajmowałyby dużo. No a po drugie też nie było całej tej technologii, która by to umożliwiła. Tam potem oczywiście się pojawiła ta Amiga Genlock i tak dalej, ale to był właśnie ten moment taki, że wow, że nareszcie widzę film na Amidze. I powiem wam, że wiele lat później sobie odpaliłem na emulatorku Lost Patrol i byłem naprawdę zdziwiony, że na mnie to zrobiło w ogóle jakiekolwiek wrażenie, że te filmiki, które były, no tak jak mówię, takie, to nie było płynne, to nawet ciężko powiedzieć, że to były filmiki, to wyglądało jak trochę slideshow następujące po sobie klatki animacji w jakimś tam interwale czasu, ale to było po prostu tak złe. W każdym razie, pamiętam, że kiedy poszliśmy do mojego kolegi Zbyszka, bo byłem z moim kolegą Arkiem właśnie wtedy i on odpalił tą Amigę, to nie dał nam się dotknąć. My żeśmy nie grali na tej Amidze, on tylko grał, nie znał angielskiego, więc totalnie nie wiedział, co robi, ale chodziło tylko o to, żeby pokazać te filmiki, żeby wzbudzić w nas zazdrość, że są właśnie te filmiki digitalizowane, bo to, tak jak mówię, no, to było trochę takie niepisana informacja, niepisana wieść, że wszyscy tego pragnęli i on nareszcie to miał i mógł nam to pokazać. Także to było moje pierwsze zetknięcie z Amigą 500, ona jeszcze wtedy nie miała, on nie miał taką miał gołą, nie miał tego 500... Czyli 512 kilo. 512 kilo, tak, pamięci, nie miał tego, to była goła Amiga póki co. Mhm. To ja jeszcze dodam coś od siebie, ale przepraszam Ufa, bo jego jakby tutaj opowieści są mi bliskie sercu. Ja pamiętam i dokładnie doznałem tego samego, co prawda nie Lost Patrol, ale Terminator 2 i te takie wstawki filmowe, to uwierzcie mi, ja do niedawna pamiętałem jako full motion video, normalnie, że to było z filmu, nie? I nagle sobie odpalam na swoim prototypie i mówię, a tam wiesz, znaczek pocztowy, jeszcze w takim bardzo ubogiej ilości kolorów, parę klatek animacji i ten samochód tam spada, wybucha. Mówię, o kurczę, a wydawało mi się, że tam prawie cały Terminator 2 był, nie? To nie była słaba gra. Film dobry, ale gra słaba. Tak, ale też wiesz, chodzi mi o pamięć, że ta nostalgia jednak to... Nasz ostatni odcinek i to demo scenowe, gdzie opowiadałeś, że też widziałeś film interaktywny. Tak, dokładnie. Nie pójdzie dalej niż to, co Amiga 500. Tak, że to już jest perfekt, nie? Że to już mamy, już mamy fotorealizm, już koniec, nie? Bo rozumiem, że potem u tego kolegi, czy u innych kolegów jednak poznałeś pełne spektrum gier na Amigie. Teraz zrobię Ci taki mały, szybki test. Dam Ci 5 podobnych gier, 5 par podobnych gier i po prostu masz wybrać, którą wolisz. Ewentualnie potem możesz rozwinąć, ale najpierw bym Cię prosił o wybranie konkretnego tytułu. Dobra. Więc mówię. Pierwsza para, Lotus czy Jaguar XJ220? Lotus. Drugie, Street Fighter czy Mortal Kombat? Mortal Kombat. Pinball Dreams czy Slam Tilt? Pinball Dreams. Alien Bridge czy Chaos Engine? Chaos Engine. Super Frog czy Rough and Tumble? Super Frog. Teraz możesz uzasadnić swoje wybory. Pierwszy był Lotus, tak? W tamtym czasie graliśmy dużo w te wyścigi, było bardzo dużo podobnych gier do Lotusa, właśnie ten Jaguar XJR, był jeszcze Crazy Cars, bardzo dużo takich gier się pojawiało, ale Lotus był jedną z pierwszych gier wyścigowych w takiej jakości, którą widziałem, czyli nie dość, że na połowie ekranu jechało się samochodem, to na dolnej połowie była jeszcze ta grafika tego Lotusa, co stał z boku. O ile dobrze pamiętam, to był czerwony ten Lotus. To robiło potworne wrażenie, chociaż to było statyczne, ale robiło niesamowite wrażenie. Drugą grą był Chaos Engine, wybrałem, tak? Dobrze pamiętam? Czy... Mortal Kombat. Mortal Kombat. Choć Street Fighter jest mi bardzo bliski mojemu sercu i była to pierwsza bijatyka, w którą tak naprawdę graliśmy na Amidze, taką porządną bijatykę, bo bijatyki pojawiały się już na Commodore tak naprawdę, jak Air Kung Fu, czy tam Barbarian, dużo tego było, natomiast International Karate,
Natomiast wybrałem Mortal Kombat, bo Mortal Kombat był pierwszą grą, która oferowała takiej jakości brutalność. Pierwszy raz graliśmy faktycznie na Amidze, chociaż ja już wtedy miałem PC-ta, ale to była różnica, myślę, że kilku tygodni, zanim ja zdobyłem swojego Mortala. I to było, słuchajcie, coś takiego, że jeszcze nie było opisów, my żeśmy wiedzieli, że jest bijatyka. Pamiętam opis w Top Secrecie Mortal Kombat, że chyba na Skorpiona napisano, że jest to okutany Arab, nie? Ja mówię, dobra, nie? Nie Alibaba, zupełnie. pamiętasz? Alibaba było. Alibaba, tak. Nie wiedzieliśmy zupełnie, o czym ta gra jest. I podczas rozgrywki w pewnym momencie pojawił się Finish Him i jeden z moich kolegów zaczął machać tym joystickiem, bo nawet nie wiedzieliśmy, że tam coś takiego jest jak Fatality i on urwał głowę, pamiętam, że wtedy Johnny Cage'em urwał głowę. My żeśmy siedzieli zszokowani, nie? Co się w ogóle stało? Dlaczego tak? Co to jest, nie? Pamiętam, że potem były takie, rozmawialiśmy, takie historie były, co tam jeszcze w ogóle w tej grze jest, pewnie można ręce wyrywać, głowy, tam cuda się mogą dziać. No oczywiście chwilę później pojawił się opis już z ciosami i mogliśmy to wszystko przetestować własnoręcznie, ale pierwsze zetknięcie było takie dosyć, można powiedzieć, dziewicze. Jeżeli chodzi o strzelanki, czyli Alien Breath albo Chaos Engine, grałem w obydwie, nawet mam wszystkie chyba części, oprócz dwójki chyba na CD32, ile dobrze pamiętam, musiałem to sprawdzić. Natomiast Chaos Engine bardzo często graliśmy w dwóch z moim kolegą właśnie Arkiem, który mieszkał w bloku nade mną, właściwie ja mieszkałem na 4., mieszkał na 8. piętrze i bardzo często w to graliśmy. Alien Breath, nie pamiętam tego, ale wydaje mi się, że on nie miał możliwości grania w dwie osoby. Przynajmniej... Nie wiem, czy jedynka, ale... My mieliśmy chyba, ja chyba z tego co wiem, to graliśmy w Tower Assaulta, to nie wiem czy to było, szczerze mówiąc, nie pamiętam, ale Chaos Engine był świetną grą, jeżeli chodziło o rozgrywkę multiplayerową, taką typowo kanapową i powiem szczerze, że bardziej trafiała do mnie kolorowa grafika Chaos Engine niż taka alienopodobna grafika Alien Breada, także wolałem zdecydowanie Chaos Engine. Dalej był Super Frog? Tak. Super Frog. To była też platformówka, to wyszło w czasach, kiedy ja już miałem PC-ta i była coś takiego, że wszystkie gry, które pojawiały się na Amidze i potem były przeportowywane na PC-ta, to one wyglądały źle. Źle się w to grało. Nie wiem dlaczego, ale zawsze wersje amigowe były lepsze. Super Frog był grą, której ja strasznie zazdrościłem, bo PC nie miał takich dobrych platformerów z prawdziwego zdarzenia. Super Frog był takim, można powiedzieć, już najwyższym poziomem z tego, co można było stworzyć w tamtym czasie, oczywiście według mnie w kwestii gier platformowych. No i to intro. Przypadkowo żeśmy je odnaleźli, było na 5. dyskietce i tylko żeśmy ją znaleźli dlatego, że kolega się pomylił i odpalił od 5. dyskietki, nie? I siedzieliśmy, mówimy, co to jest? Co tu się dzieje, nie? W ogóle jakaś film animowany, nie? To strasznie nas to wtedy rozwaliło na łopatki i pamiętam, że jak zobaczyłem ten film, chociaż Amiga miała mnóstwo fajnych gier, które miały świetne intro, jak Premier, Wolfchild, można wymieniać długo, ale to intro pamiętam, że z Super Froga tak mi zapadło w pamięć i myślę, że po części też przez to, że ten film tam był, tak mi się ta gra podobała. Nigdy żeśmy Super Froga nie przeszli, bo ja też nie miałem możliwości grania tak, żeby grać ciągle u mojego kolegi, aczkolwiek dużo żeśmy spędzili nad tą platformówką, to na pewno. No ja tylko uściślę, bo pamięć może po latach zawodzić, że oczywiście intro było na 3. dyskietce, ale to fakt było nietypowo, że nie na 1. Ale dobra, kolejne pytanie. Ja mimo... Jeszcze tylko coś dodam do tego, że no mimo, że jestem amigowcem z krwi i kości, to ja dopiero intro zobaczyłem na CD32 i nigdy się nie kapnąłem, że było na 3. czy 5. dyskietce. No sorry, przyznaję się bez bicia, ale taka jest prawda. Doznałem tego dopiero na Amidze CD32. A tutaj Energik też ma sentyment do CD32, więc do tego dojedziemy. No dobra, kolejne pytanie ode mnie. Jakaś taka super anegdota typowo amigowa od twoich kolegów, bo ty jeszcze Ami nie miałeś. Co tak ci jakby zapadło w pamięć? Po prostu taka petarda.
Wiesz co, nie wiem, czy to jest anegdotka, ale jak już ja miałem peceta i chłopaki nadal mieli Amigę, to jeszcze był taki pecet, który działał na dyskietki, on nie miał jeszcze, nie miałem nawet twardego dysku w nim i nie było jeszcze CD-ROMu, bo CD-ROMy pojawią się za kilka dobrych lat, więc wszystkie te gry, które wychodziły, większość tych gier, które wychodziły na Amigę, ja sobie je zdobywałem też na peceta. No i pamiętam taką grę, na przykład Goblins 1, którą graliśmy na Amidze i zapamiętałem, że ta gra jest niesamowicie kolorowa, fajna, tam są fajne dźwięki, to intro jest fantastyczne. Odpaliłem to na PC-cie, niby to samo było, ale coś mi nie grało. To nie była ta gra, która była na Amidze. I mój kolega Zbyszek kiedyś przyszedł, tak patrzy na ten, bo miałem monitor do PC-ta wtedy, patrzy na ten, bo ta gra działa w 320 na 240 pikseli chyba, o ile dobrze pamiętam, patrzy na ten monitor i mówi, co to takie ząbki, nie? Ja mówię, no tak jest, nie? On mówi... I piksele. Piksele, tak. A on wtedy ukuł takie stwierdzenie, że jest to efekt rogowatości. Rogowatości, tak, rogowatości obrazu, nie? I pamiętam, że później wchodziłem do kolegi, on miał takiego, to chyba był albo Rubin, albo jakiś Grundig, taki 20-letni, taki ogromny telewizor i wszystkie gry, jakie żeśmy nie odpalali, wyglądały lepiej na tym telewizorze niż na moim nowym PC-cie. Pamiętam, że mnie to tak strasznie doprowadzało do szału, że każda gra, którą odpalaliśmy na Amidze, bo tam był, można powiedzieć, sprzętowy anti-aliasing, bo to wszystko rozmywało te kolory, to nie było widać tych pikseli. One oczywiście tam były, ale nie było widać na telewizorze. I strasznie mnie to irytowało i zawsze właśnie zazdrościłem, że i u nich te gry wyglądają tak dobrze. A potem ja przynosiłem te gry na PC-ta do siebie. Tutaj też dobrym przykładem jest Street Fighter. Na Amigę był świetny, na PC-cie ten klasyczny Street Fighter 2 to był straszny krab. Dopiero potem pojawił się Super Street Fighter 2 Turbo, który tak naprawdę pozamiatał, ale pozamiatał, tak. On wtedy pozamiatał Amigę totalnie. Tak, no. To był straszny krab. I to było właśnie takie, wydaje mi się, trochę niewiedza połączona z jakąś taką chęcią do kopania sobie, kto ma lepszy sprzęt, no bo faktycznie, powiedzmy sobie szczerze, PC bez stacji dysków, bez twardego dysku i bez CD-ROMu to nie miał za dużych możliwości raczej i faktycznie te gry amigowe wygrywały, tak? Znaczy to się szybko zmieniło, bo niedługo wyszedł Wolfenstein, który był taką tytułem, który powodował dużo zazdrości u amigowców, potem był jeszcze Doom, ale zanim był Doom, był Wolfenstein już starał. Oj, ten temat kiedyś przegadamy w trójkę, tak. Zdecydowanie. Ale ja jeszcze zapytam, jak mogę, czy ten twój PC miał, bo jak mówisz, że nie miał twardego dysku, to czy miał chociaż kartę muzyczną, czy bez karty dźwiękowej? Nie miał karty dźwiękowej. Ja przez lata nie miałem karty dźwiękowej. To tym bardziej można dołać. PC speaker? Tak, był PC Speaker, ale ja miałem taką technikę, że grałem w gry, uruchamiając sobie obok telewizor z niemieckojęzyczną Vivą. I muzyka była, nie? Ale to jest w ogóle też ciekawe, że te czasy, kiedy nie miałem karty dźwiękowej, przenoszą się do dzisiaj. Ja na przykład w grach dzisiaj nie zwracam uwagi na muzykę. Jest bardzo niewiele gier, z których mogę powiedzieć, że zapamiętałem ścieżkę dźwiękową i ona mi się podobała. Bo dla mnie wszystkie gry były głuche. I potem już nawet jak miałem CD-ROM i grałem na przykład, bo moją pierwszą grą na płycie CD był Mad Dog McCree 2, i też grałem, i też to było głuche. Tam nawet PC Speaker nie wydawał dźwięków, gra była głucha, oni gadali, ja nawet nie wiedziałem co, nie? Ale miałem podłączoną muzykę, leciał sobie tam Der Tobi und das Bo na Vivie i sobie słuchałem, nie? Ale... Ja pierwszy raz w życiu usłyszałem taką teorię i wow, chylę czoła. No nie wiem, no kurde, no dla mnie to coś szalonego. Ja powiem tyle, że wiesz, te Goblinsy i tak dalej, to właśnie o ile grafika jakoś się tam broniła, oczywiście nie było tego sprzętowego motion blura jak na telewizorach amigowych, no ale muzyka, jak usłyszałeś muzykę z PC Speakera, no to podstawa. Tak jakbyś się cofnął 10 lat wstecz, nie, względem Amigi, bo to jednak był
to było gorsze niż C64, no powiedzmy sobie szczerze, nie? No tak, no znaczy ogólnie PC Speaker to raczej nie za wiele tych dźwięków tam się działo. Nie, no. Były gry, które faktycznie działały i które wykorzystywały, ale to i tak nie było nic takiego, co warto wspominać, nie, w tamtym czasie. Nie, to absolutnie nie warto, bo pamiętam jeszcze Wolsztejna, którego pierwszy raz zobaczyłem, mimo że gra po prostu kupiła moje serce, moją duszę, moje wszystko, no to tego PC Speakera to bym ciachnął, nie, żeby... To same wspomnienie ma. Oczywiście mówisz, że głównie jakby z Amigą miałeś kontakt poprzez nasiadówki u kumpli, no ale zastanawiam się, czy może gdzieś tam jeździliście na jakieś zloty, czy na giełdę, czy gdzieś jakieś wyjazdy amigowe pamiętasz, czy tylko właśnie ten dom? Znaczy na giełdę to żeśmy jeździli co tydzień, bo w Łodzi była giełda, która się odbywała co tydzień, tak jak w Warszawie na Grzybowskiej. Mało osób wspomina giełdę komputerową w Łodzi, ale mieliśmy, tak naprawdę w Łodzi były dwie giełdy. Jedna to mieściła się w szkole podstawowej i to była taka klasyczna giełda, ale była też giełda amigowa. Ona się mieściła w klubie, który się nazywał Fafik i który był po drugiej stronie ulicy. Fafik to była, wydaje mi się, że to była jakaś taka tanzbuda. Ciężko powiedzieć, co to było. To była jedna sala, do której się wchodziło, tam jak się wchodziło do Fafika, to wszystkie okna były szczelnie pozasłaniane grubymi takimi zasłonami, także była totalna ciemnica, nie? Totalna ciemnica, tylko były jaśniejące monitory i amigowcy, którzy Ale to klimat. Tak, był właśnie taki klimat i amigowcy, którzy siedzieli dookoła, no i nagrywali gry, nie? Tam nawet ci amigowcy nie mieli, tak jak na giełdach, często jakieś kartki z tytułami rozwieszali, tam tego nie było, bo było za ciemno i tak by tego nikt nie widział. I to była taka giełda stricte właśnie pod amigowców i ona przetrwała krócej, znaczy szybciej się wykruszyła niż ta klasyczna giełda, natomiast jeżeli chodzi o spotkania stricte jakieś demosceny, to nie jeździliśmy na żadne demoscenę, bo byliśmy za młodzi jeszcze, ja byłem za młody, nie wiem, chłopaki chyba też nie za bardzo jeździli, bo to było takie dosyć, my o demoscenie to wiedzieliśmy, że coś takiego jest, znaliśmy najlepsze dema, nawet polskie, jak Technological Dev, czy tam wiadomo Nine Fingers, takie Last Brain Cell, takie klasyki, ale szczerze mówiąc nie wiem, czy nawet byliśmy wtedy świadomi, że to są jakieś spotkania, gdzie ludzie się spotykają, kopiują sobie te dema. Wydaje mi się, że to pojawiło się trochę później, jak w czasopismach zaczęły takie informacje docierać do nas, natomiast w tamtym czasie nie jeździliśmy na takie spotkanie, niestety. Wydaje mi się, że moi koledzy też nie byli takimi hardkorowymi amigowcami, to znaczy oni raczej byli graczami, ale powiedzmy szczerze nie byli aż tak oddani temu komputerowi. Wiem, że dzisiaj jest mega społeczność oddana Amidze, jak na przykład PPE.pl i tam cuda robią z tą Amigą. Natomiast wydaje mi się, że na tamte czasy nie byli aż tak oddani komputerowi. Lubili, owszem, ale nie mogę powiedzieć, że byli fanatykami. To byli po prostu gracze, którzy grali na platformie, która aktualnie była na topie. Która daje im najlepsze doznania w danej chwili. Okej, to kolejne pytanie ode mnie. Chociaż z drugiej strony ono jest takie dziwne, bo ty sam powiedziałeś, że w latach 90. Amigi osobiście nigdy nie miałeś. Ale czy w ogóle na Amidze zdarzyło ci się zrobić coś poza grą? Czyli jakiś program, jakieś coś, jakaś animacja, etc. Nie, znaczy nie udało mi się, aczkolwiek pamiętam, że któregoś dnia mieliśmy dostęp do programu, który się nazywał Real 3D. To był program do grafiki wektorowej i coś próbowaliśmy w tym zrobić. Dla mnie to było w ogóle szokujące, że w programie można podać dwie klatki kluczowe i pomiędzy nimi zostanie obliczona animacja, czyli na przykład zrobić prosty morphing. Trójkąt zamienia się w kwadrat, tak? I ta animacja była automatycznie tworzona w czasie rzeczywistym. Przez komputer Amiga. Także dla mnie to było coś absolutnie niesamowitego. Miałem jeszcze trochę styczność, teraz nie pamiętam, czy dobrze powiem ten program, Skala Multimedia. To było, pracowaliśmy na nim, bo ja pracowałem przez jakiś czas w telewizji i tam faktycznie nadal na Amidze, na Skali Multimedia się tam te programy do tej telewizji lokalnej robiło i miałem jakoś tam styczność, ale powiedzmy sobie szczerze,
że ja jakby nie byłem osobą od emisji, tylko ja produkowałem animacje, które oni potem do tej skali wkładali, tak? Ale miałem jakby styczność z tym programem. No to już się dodatkowe pytanie ode mnie rodzi. Właśnie, dodatkowe pytanie już mi od razu. 4000 jakieś wypasione? Wiesz, to szczerze mówiąc nie wiem, bo ja tak naprawdę tych Amig nigdy nie widziałem. Ja widziałem, że oni na nich pracują, ale ja tam jakby nie wchodziłem do nich do pokoju i wiem, że tam była skala multimedia, ale podejrzewam, że jeżeli miałyby to być Amigi, które miały być jakikolwiek sens, no to chyba musiałoby to być albo 2000, albo 4000. Nie sądzę, żeby to było jakieś 1200, bo no te raczej No nie były to zbyt potężne komputery. Ciekawe. No dobra, Mufa, jedziesz dalej? No i powiedz mi teraz, czy po zakończeniu jakby złotej ery Amigi, gdy te lata 90. się kończą, czy nie interesowałeś się jeszcze tematem przyjaciółki? Nie wiem, zaglądałeś na przykład na PPA, jakieś portale amigowe? Czy miałeś w ogóle świadomość, że Amiga wciąż jeszcze żyje? Znaczy przez lata trochę muszę przyznać, że z Amigą już nie byłem na ty z tego względu, że już miałem potem PC-ta coraz lepszego z CD-ROMem, także to już jakby Amiga była dla mnie trochę takim krokiem wstecz, żeby tam dalej w tym grzebać. W którymś momencie odkryłem emulator Vilnuae, chyba najbardziej znany, i faktycznie wtedy wróciłem do tej Amigi, zacząłem sobie odpalać te stare gry i sobie to przypominać, jak to fajnie się grało, jak to fajnie wyglądało, ale muszę przyznać, że no nie było tego 20-letniego Grundiga, nie było joysticka, granie na klawiaturze, to też nie było aż takie fajne, nie było tego klimatu z wymiany dyskietek, także to było takie placebo trochę, taka trochę proteza. No pograłem trochę w te gry, ale jednak stwierdziłem, że te czasy, kiedy graliśmy faktycznie na prawdziwej Amidze, to żaden emulator niestety tego nie potrafi oddać już. No tak, no i poza tym jak grasz z kimś twarzą w twarz obok siebie na kanapie, kanapie, kanapowe granie jest niesamowite. Robisz zeminy, to były też takie spotkania bardziej towarzyskie, przychodziliśmy pogadać i oczywiście zawsze tam jakaś gierka sobie leciała, zawsze coś tam próbowaliśmy rozgryzać czy grać, więc to nie było tylko takie stricte przychodzimy i gramy, tylko była jakby jeszcze otoczka cała taki socjalna, że tak powiem. Tak. Znaczy my generalnie, słuchajcie chłopaki, w trójkę jesteśmy prawie podobnymi rocznikami, więc pamiętamy te czasy, nie? To były niesamowite czasy, których dzisiaj brakuje, nie? No to było świetne, nie? No dobra, a teraz powiedz mi, przyjacielu drogi, w którym roku kupiłeś swoją własną Amigę i dlaczego to jest CD32? Amigę kupiłem chyba ze 3 lata temu. To było w ogóle ciekawe, bo ja ogólnie jako kolekcjoner gier jestem takim kolekcjonerem dosyć pragmatycznym. Dla mnie te sprzęty mają działać i gry mają działać. Ja nie kupuję tego, żeby mieć, tylko kupuję po to, żeby to działało i żebym mógł z tego korzystać. Amiga CD32 jest dla mnie fajnym sprzętem z kilku powodów. Przede wszystkim jest zwarta, nie jest duża. Jeżeli chcę, to mogę sobie ją rozbudować o klawiaturę, myszę i tak dalej, także te elementy wszystkie są, i mogę zrobić z niej Amigę 1200. No i przede wszystkim jest na płyty. Z dyskietkami jest różnie. Wiem, że niektórzy mówią, że te dyskietki jeszcze dzisiaj działają, ale mi się nie chce wierzyć, że one wszystkie działają. Natomiast wiem, że płyty, które mam, CD, najstarsze płyty, jakie mam jeszcze na przykład do Philipsa CDI, każda się czyta i każda jest odtwarzana na oryginalnym sprzęcie. Dlatego Amiga CD32 dla mnie wygrywa tym, że te gry są właśnie na płytach. Może nie ma ich dużo, bo wiadomo, że tam chyba 140 gier wyszło na Amigę CD32. No ale wiesz, teraz są też te kompilacje takie, powiedzmy... Są, ale wiesz co, ja mam ogólnie opory z graniem trochę na piratach, już czasami używam tego WHD Load, ale dużo kupuję tych gier i jeżeli coś chcę mieć w domu, to chcę, żeby to było faktycznie oryginalne. Jasne. Nie? Pełna zgoda, ale nie wiem, czy zauważyłeś, na CD32 wyszedł Another World uzupełniony o te brakujące levele. Oczywiście jest niekomercyjną wersją, ale no jest, więc no można sobie poszerzyć bibliotekę. Taka ciekawostka. Nie? Tam rozbudowana. Słucham? A, to też. Ta druga część, czyli... Nie. Heart of the Alien pojawiło się tylko na Sega Mega Drive.
Przepraszam, Tak, Sega CD. ale też jest przeportowany na ale CD gdzieś tam 32. oficjalnie Tak. dzisiaj pani przenieśli, nie? Tak, tak. Ale- Znaczy ja wiem, że ta scena homebrew jest tam dosyć potężna na tej Amidze. Bardziej, szczerze mówiąc, dzisiaj to mnie te gry, powiedzmy, które mam na innych sprzętach oryginalne, trochę nie widzę sensu, żeby grać w nie na Amigę, na przykład Heart of the Alien, bo mam to na Sega CD. Natomiast bardziej mnie interesuje ta scena demowa, tak, która tam cały czas się jakoś rozwija i od czasu do czasu lubię sobie jakieś tam demka zarzucić i sprawdzić, to tak, to wolę jednak te dema niż gry No portowane. rozumiem. Wolisz klasyki, oryginał, to co wyszło jakby w tamtych czasach. Tak. Ale w sumie z tą, jak mówisz, że interesuje Cię demo, to pewnie pytanie właśnie, które się wbije w ten temat, no bo to nie jest standardowa CD32, bo już nam zdradziłeś nawet na retrosferze, że jest to konfiguracja mocno rozbudowana, właśnie być może pod kątem oglądania dem, więc no powiedz, co tam masz w tej CD32. Znaczy na początku No 60, nie? Tak, na początku miałem CD32 z kartą Terrible Fire 330. No było to w porządku, ale w którymś momencie dowiedziałem się, że wychodzi ta właśnie karta Terrible Fire 360. Póki co jeszcze nie można jej było kupić i składał mi tą, w zasadzie lutował mi tą kartę taki dosyć chyba znany na amigowym poletku człowiek, który się nazywał Alan PCC albo PPC? Alan PPC chyba. I pamiętam, że znaczy on na początku mi to zmontował z Motorolką, którą miał LC. I ja potem mówię, że czy nie ma tych Motorolek V6, czyli tych z koprocesorem i z MMU. On miał akurat jedną i właśnie mówi, dobra, to ja dopłacę, ale zmontuj mi z tą właśnie Motorolką w wersji 6. No i to jest właśnie to, co aktualnie posiadam, czyli TF360, czyli ta nowa karta Terrible Fire właśnie z Motorolką V6. No to już jest, dla mnie to już jest Amiga ostateczna, tak? To już jest Tak. Bo jest. Tego oczywiście jest Keeper. Klasyczna, ostateczna. Tak, do tego jest Keeper, który wyrzuca obraz na RGB albo VGA, teraz nie wiem. RGB chyba. Mam do tego fajną rzecz, pewnie znacie, myszkę, którą zaprojektował Łukasz Remis. To jest myszka, trumienka klasyczna, która działa właśnie z Amigą. Tak. Mam też taką wersję kulkową, ale przyznam szczerze, że ta bezprzewodowa jest absolutnie fantastyczną. No, wiadomo. Fantastycznym sprzętem. No i jeszcze problem był z kontrolerem. Można podłączyć joystick, pad do CD32 mam, ale jest on taki, że lepiej nie mówić. I udało mi się zdobyć jedyny pad, który był padem third party, ale był dedykowanym. I o ile dobrze pamiętam, to była firma Honeybee, która robi te kontrolery. Czy ja tam jeszcze coś w tej Amidze mam? No wiadomo, jeżeli mam Terrible Fire, no to mam tam na karcie WHD Loada z demami, z grami, no to jest oczywiste. Klawiatury to nie mam dedykowanej. Widziałem kiedyś, że były dedykowane klawiatury, chyba nawet robiła Amiga. Fajne te klawiatury, ale no u mnie to jest za duże dla mnie. No i kasa to już druga rzecz, ale za duże, więc kupiłem jakąś zwykłą taką małą klawiaturkę na PS2, żeby to tylko po prostu działało. Czy jeszcze coś? Chyba nie, no chyba to wszystko, co do tej Amigi mam. No mam oczywiście ją zrekapowaną, bo te Amigi wiadomo miały tam dwa te kondensatory chyba odwrotnie przylutowane, nie? Tak, taka wada fabryczna była, tak. To była jakaś w ogóle masakra z tym związana. Natomiast jeżeli chodzi o samą kartę Terrible Fire, to jest ona o tyle fajna, ta 360, bo 330 ma buga, który uniemożliwia uruchamianie gier z płyt, jeżeli masz kartę Terrible Fire w środku. Nie można jej wyłączyć. Jest tam co prawda zwerka, ale ta zwerka nie działa. I widziałem, że na forach ludzie tam pytali, tam ten gość, który się nazywa Terrible Fire, wypuszczał jakieś tam nowe firmware'y, ale to nic nie dawało, to nadal nie działa. A ta TF360 już jest w pełni, można to wyłączyć. Ma to swoje bardzo fajne zalety, bo można zagrać w gry z płyty i korzystać przy tym na przykład z Keepera, więc można od razu ten obraz na RGB sobie wyrzucić, nie? Wcześniej trzeba było całego Terrible Fire po prostu wyjąć
z No kątem, właśnie, fizycznie. No, fizycznie, tak, żeby się odpalało. Także bardzo zadowolony jestem z tej karty. Tam jeszcze można oczywiście tę motorolkę, jak ma się tą V6, to można ją podkręcić do 100 MHz maksymalnie. Tego co prawda nie testowałem, bo nie widzę potrzeby, bo większość tych nie ma gier potrzeby, działa dobrze i to jakby nie ma powodu, żeby to robić, nie? Ale można. Jakby. Oprócz Quake'a nie widzę innych zastosowań. Znaczy, akurat takie gry, powiem szczerze, jak na przykład Fear, czy Alien Bread 3D, czy Gloom, no to już, czy tam Gloom Deluxe, one już działają na tyle dobrze, nawet na standardowej motorolce, że nie trzeba tego kręcić. Tak, ale dodam jeszcze od siebie, bo jeżeli mówimy o CD32, bo tu też Energik jakby zaczepił ten temat, a chciałbym Amiga bez ściemy w końcu, więc trzeba temat przegadać. Jeżeli chodzi o te kondensatory, to w tych Amigach jeszcze za produkcji świętej pamięci Commodore one były poprawnie zrobione. Dopiero Escom to spierdzielił i ja nie wiem, czy tam projektanci na złość nie zrobili na wyjście, po prostu pozamieniali i ta wada fabryczna była, nie? Bo rzeczywiście te wersje jeszcze od Commodore miały poprawnie, a te te wersje od Escomu miały tą wadę. Więc to taka ciekawostka dla amigowców. Znaczy trudno powiedzieć, mi się wydaje, że, bo wiesz, Escom produkował tylko 1200, 4000, a te CD32 to była wyprzedaż jakichś zapasów magazynowych, więc może były z wadą fabryczną gdzieś leżały w magazynach Commodore i postanowili to opchnąć, bo już nie chcieli tego możliwe. Ale tutaj chciałem właśnie, bo wyciągnąłeś mi, Energiku, właśnie pytanie z ust o ten napęd, bo rozmawialiśmy też na retrosferze z OSH, który też ma z 60, tylko w rewizji drugiej, czyli nieco gorsza rewizja procesora, ale też ma kartę z 60 i on właśnie mówi, że napędu do tej pory nie może używać. To jest jedyny problem, Wytłumacz, że bo wciąż mówiliśmy o tym. to jest kwestia firmware'u, że jest niedopracowany, zablokowany jest na CD, ale pytałem tam właśnie... Ale co, przez Terrible Fire? Tak, Aha, tak, niestety. To bardzo łatwo zweryfikować, bo ja często streamuję z Amigi i bardzo często odpalam te gry właśnie na Amidze z kartą Terrible Fire, także można to zobaczyć, że to działa, tak, faktycznie. Tylko, że faktycznie nie działa sama karta Terrible Fire, działa to wyjście z Keepera, ale, bo trzeba na zworce oczywiście wyłączyć Terrible Fire, ale działają gry normalnie z płyty CD bez najmniejszego problemu. Aha. A I to słuchaj, super. jeszcze takie pytanie, czy w takim razie jakby Amiga CD32 w całości wyczerpuje twoje zapotrzebowanie na amigowy sprzęt? Czy myślałeś może o jakiejś 1200 czy 500? Wiesz co, nie. Raczej jestem zadowolony z tej CD32, bo mam tam w zasadzie wszystko, co potrzebuję i w zasadzie nic więcej dodatkowego nie potrzebuję. Raczej, wiesz, jeżeli miałbym się w coś dzisiaj bawić w takich komputerów, to raczej bym poszedł w Commodore, dokładnie 64C w wersji C. Niż Amigę, bo takiego miałem w latach 80. Natomiast nie, Amiga CD32 jest dla mnie sprzętem absolutnie wystarczającym, chociaż wiem, że do tych... Ostatecznym, tak, ale wiem, że mając 1200 czy tamte bardziej już rozbudowane Amigi, wiem, że można kupić te karty też, one chyba tam do złącza Zoro były przypisywane, można było je przyczepić i wiem, że można rozbudować je o wiele bardziej potężne Amigi niż zrobić potężne Amigi niż moja CD32, która według tam speed testu jest 2 razy szybsza od 4000 aktualnie, ale wiem, że można potężnie rozbudować. Nie tylko dla mnie to jest trochę taka sztuka dla sztuki, tak? Bo to robią ludzie, którzy no fajnie, tylko po co, nie wykorzystasz tego, ale masz szybką Amigę. Ja to szanuję, bo pewnie jakbym myślał inaczej, to bym nie miał 360, tylko nadal bym miał 330. Miałem też 360 dlatego, żeby mieć, a nie dlatego, że to jakoś tam w jakiś sposób faktycznie wykorzystuję. No tak, bo tutaj jedynym jakby takim wąskim gardłem jest brak tej karty graficznej, żeby tego Workbencha tak w całkiem zobaczyć, ale tak poza tym to jest perfekt. Zwłaszcza w dużej do karty graficznej, no ale okej. Chociaż teraz już i w 500 byś miał, bo weźmiesz tam jakieś Raspberry Pi czy coś. Ale jeszcze tak zapytam, jeszcze jedno pytanie, to ten film o grze Gloom,
To robiłeś też z Amigi CD32 czy z emulatora? Nie, z Amigi 32. Jakość obrazu jest bardzo dobra, ponieważ ja używam RetroScalera, RetroTink 4K, a Amiga ma też wyjście właśnie to RGB, więc ta jakość wygląda na tyle dobrze, że to ludzie właśnie mylą, że to jest emulator, ale to nie jest emulator, to jest obraz z faktycznie Amigi. I tu jeszcze taka mała ciekawostka, wcześniej jak miałem 330 nie mogłem używać Keepera, bo musiałem, jak już wiemy, żeby odpalić grę z płyty, musiałem wyjąć z konsoli cały ten, więc tam wtedy obraz był nie przez S-Video, tylko przez kompozyt, dobrze mówię, kompozyt, no to ta jakość tego obrazu była bardzo kiepska. Natomiast Glooma mam w 2 wersjach, to jest też ciekawe, bo ten Deluxe i standardowy. Gloom, tak, wyszedł, oficjalne wydanie jest na CD32 Glooma, ale jest jeszcze Gloom Ultimate, który jest tak naprawdę, nie jest grą na Amigę CD, jest grą na Amigę CD, to jest w ogóle ciekawe. CD. Tak, że są, pewnie tutaj większość z was wie, to jest dla mnie to była nowość, że są gry, które wyszły na Amigę CD i to jest właśnie Gloom i jeszcze mam jedną taką grę, jest to Big Red Adventure i też to jest gra... A, jest jeszcze NMAC 4, też wyszedł tylko na Amigę CD, tak, Amigę CD. a nie CD32. Tak, więcej, no Foundation nawet. No tak. Nasi widzowie tak, orientują się, ale wiesz co, teraz bo jak teraz tak się rozpłynęłeś trochę, to mi pewne pytanie wjechało na czachę i chętnie je zadam. Powiedz mi, jak ty robiłeś na przykład tą recenzję Terrible Fire do CD32, czy nawet Atari Jaguara. Ja wiem, że to zupełnie różne sprzęty, ale ten twój materiał był tak świetny, że ja go potrafiłem oglądnąć, był taki profesjonalny. Właśnie, czy to robiłeś z głowy, czy jednak miałeś scenariusz? Nie, no wtedy to sobie rozpisuję scenariusz, to jednak dużo researchu wchodzi w to, żeby poszukać tych wszystkich informacji, bo to wiadomo, na internecie jest dużo, ale można poszperać jeszcze w jakichś czasopismach, gdzieś tam poszukać, w jakiś tam Amiga format starych, poczytać jakieś fajne informacje, także dużo tego researchu, to wszystko zbieram do kupy i dopiero jakby sobie rozpisuję scenariusz. Ale co, nagrywasz to jakby... Nie wiem, no nagrywasz siebie sam, później to montujesz, czy jak to wygląda, ten proces tworzenia? Znaczy, cały scenariusz nagrywam sobie audio samo, chyba że są scenki, no to wtedy wiadomo z kamery, ale całe z audio sobie nagrywam, dzielę sobie te akapity, tak naprawdę każdy akapit to jest osobny plik WAV, no i potem sobie to wrzucam do programu i pod ten mój nagrany wokal podkładam sobie odpowiedni obraz, czy tam odpowiednie filmy, które zrzuciłem. No, rozumiem. Czyli trochę ale wiesz, bo dla mnie to jest... My często najpierw... Tak, dlatego pytam. Dlatego pytam, bo ja pamiętam ten odcinek o FPGA mój, którego żałuję i wstydzę się dzisiaj. I chciałbym właśnie zrobić coś na zasadzie Energika, ale no nie miałem jeszcze wiedzy, więc teraz będę się uczył i będę... Nie wiem, czy to jest dobry sposób, ale polecam właśnie zacząć od nagrania sobie samego audio i dopiero jak już masz audio, ponagrywać sobie wszystkie scenki. A ja zawsze odwrotnie robiłem. Najpierw montaż, a potem... Tak jest lepiej. Nie twierdzę, że akurat moja jest lepsza, nie? Ja ci powiem, że jak ja robię swoje prywatne filmy, to ja też sobie scenariusz rozpisuję, ale mimo wszystko pod ten scenariusz nagrywam wideo, tak mniej więcej widząc w głowie, jak będę komentował, i dopiero audio. Ale to już każdy ma swój styl. No widzę, każdy jest inny. Ja jeszcze przedostatnie pytanie, bo tutaj już jakby powiedzieliśmy o prawdziwych sprzętowych Amigach, ale teraz się zrobiła moda na takie retro konsolki, jak DA500 Mini i tak dalej. Chciałem zapytać, czy masz może w kolekcji i co o tym myślisz? Czy to jest sprzęt, który cię interesuje, czy raczej ominiasz go? Mam 500 Mini faktycznie, ale powiem wam, no nie jest to jak dla mnie fajne. Znaczy, to dla osób, które się tam troszkę interesują, to sobie postawią kawałek plastiku, który wygląda jak Amiga, spoko. Ja jednak jestem zwolennikiem od dłuższego już czasu grania na oryginalnych sprzętach, więc ważne jest to, żeby jak robię streama, nie wiem, z Philipsa CDI, albo z Jaguara, albo z Amigi CD faktycznie
na Amidze te gry odpalać. Tak? To jest dla mnie istotne, żeby również materiały, które zgrywam do swoich filmów, były zgrane z oryginalnych sprzętów. Bo wiadomo, emulatorki to tam troszkę albo działa szybciej, albo nie działa tak jak powinno, nie oddają w pełni obcowania, w pełni tego klimatu, nawet samo sterowanie, nie? Jeżeli masz oryginalny joystick na mikrostykach jakiegoś quickshota, no to się zupełnie inaczej na tym steruje niż na przykład na kontrolerze na Mini, tak? Także to są takie niuanse, które ja lubię jednak zachowywać, one są tylko dla mnie, bo ktoś, kto ogląda mój film na przykład z Amigi CD32, to ja nie sądzę, że ktokolwiek docenił, że ja grałem na tym dziadowskim padzie od CD32. No to nikogo nie obchodzi, tak? Ale faktycznie grałem i dla mnie osobiście jest to jakby pełne doświadczenie płynące z grania właśnie na takim komputerze. Czy tam konsoli, no w tym wypadku. A dopytam jeszcze o tego dziadowskiego pada, bo wspomniałeś tą podróbkę, zamiennik, że może to wyraziłem. Ja też o nim słyszę po raz pierwszy, ale widzę, że nawet Remika zaskoczyłeś. To kształt jest taki sam jak oryginału, czy kształt jest inny? Nie wiem, jak kształt kontrolera jest jak, wiecie co, jak chcecie, to ja mogę przynieść, ale musicie chwilę poczekać. No to czekamy. Nie, no jestem zafascynowany. Duże zdjęcie, mam nadzieję. Tak. To jest, czekajcie, która kamera? Tak. Czyli Sega Genesis. Sega, tak, to już wiem, który. Ma to CD32, tak? Napis. Tak, ma, ale to jest ten wzorowany na ZZ Mega Drive. Tak. To jest, ale to jest na pewno bardziej przemyślany niż ten komodorowski, jeśli chodzi o kształt. Tak, ten jest o wiele fantastycznie się nazywa, naprawdę. Bardziej przemyślany niż ten z Mata. O tak, może bym powiedział. No i przede wszystkim dla mnie ważne jest to, że on jest faktycznie dedykowany, że to nie jest podróbka, że ale wiesz, go też możesz sobie zamiennikiem zrobić z Sega Mega Drive, nie? Tam bez problemu to dopniesz. Tak naprawdę chyba wszystkie, nie wiem czy to jest prawda, ale chyba wiele padów, które mają na tym złączu DB9, to będzie działało z Amigą. Tak. Znaczy na pewno nie będą działały na tym, na Pegasusie, ale tutaj na tych Atari, Amigach to tak. Bo tam był jeden pin zamieniony, jeżeli chodzi o Pegasusa. No dobra. Także tak to No dobra, no to co? Ostatnie pytanie, najlepsze i zamykające całe spotkanie. Czy nasz wspaniały gość, Energik, ma coś do powiedzenia naszym widzom? Amigowcom? Słuchajcie, ja uważam, że do dzisiaj uważam, że Amiga miała naprawdę masę fantastycznych gier, które tak naprawdę dla wielu osób są totalnie nieznane. To jest w ogóle cała biblioteka tytułów, bardzo często ekskluzywnych na Amigę, fantastycznych gier, które gdzieś zginęły. Dzisiaj o tych grach nie słychać, albo jest po prostu grupa niszowa ludzi, którzy w to grają i mamy mnóstwo jakichś remake'ów. Ostatnio na przykład Last Ninja powstaje, może nie remake, ale będzie wydany we wszystkich wersjach. Natomiast te wszystkie gry amigowe, te wszystkie studia, które robiły taką fantastyczną, słuchajcie, robotę i to gdzieś to zniknęło, tego nie ma, tego ludzie powiem wam nawet bardzo często na moich streamach, to są starsze osoby często i oni tych gier nie znają, jakby to ich jakby ominęło i ważne jest to, żeby tak zwane game preservation, czyli żeby zachować te wszystkie gry dla przyszłych pokoleń, żeby to nie zginęło, nie? Dlatego właśnie ja uważam, że Amiga CD32 jest fantastyczna, bo ona jest na płytach i można te gry zachować. Do tego jest Amiga oferuje naprawdę masę fantastycznych ciekawostek, tytułów, które jak jedyne na Amigę wyszły na przykład na CD. Na przykład Prehistoryk, jedna z moich ulubionych gier. Ona się co prawda pojawiła na CDTV, no ale jest kompatybilna z CD32 i to jest jedyna wersja gry, która pojawiła się na płycie CD. Bardzo często wersje gier amigowych, i tutaj mówię w domyśle na CD32, to są najlepsze wersje gier ze wszystkich tytułów. Dodana jest muzyka audio, czasami jest intro, na przykład Valiant Bread 3 mamy w Tower Assault, mamy fantastyczne intro z aktorami, bardzo często jest dodawane mnóstwo fajnych rzeczy, ale ludzie tego nie wiedzą, to jest w ogóle niesamowite, że ludzie tego nie wiedzą. Na przykład
Ile osób wie, że jest tylko jedna gra, która obsługuje cartridge FMV na Amidze CD32? Jest to Cannon Fodder. I co to daje? Cannon Fodder, Co no to oczywiście. daje? Tylko to, że obejrzysz sobie intro z ludźmi z Sensible Software, nie? Niesamowite. Ale to jest też fajne, bo bardzo często ludzie mówią, że to jest jedyna wersja, gdzie to intro możesz obejrzeć. No nieprawda. Na FreeDO jest Nie, na wersja, 3DO. Na tak, 3DO wersji, też ale tylko można. na grze w wersji europejskiej jest możliwe obejrzenie tego intra również. Także to są takie, słuchajcie, ciekawostki, niesamowite ciekawostki, które mnie osobiście fascynują. Ja na przykład jak robiłem materiał o Gloomie, to mnie tak to fascynowało, jak to było rozwiązane, jak ci ludzie do tego doszli. Naprawdę jest masa fajnych, nieodkrytych, bądź może zapomnianych historii związanych z Amigą, które wydaje mi się, że powinny gdzieś tu się pojawiać. Cieszę się, że wy jesteście jako kanał, który gdzieś podtrzymuje ten amigowy ducha amigowego i to jest właśnie fajne, tak? Wiem, że w Polsce jest masa ludzi, którzy się interesują Amigą, bo to jest nadal popularny komputer w Polsce tak naprawdę, bo ludzie czują niesamowitą nostalgię, nie? Natomiast widać, że ten europejski rynek jest o wiele mniejszy niż na przykład amerykański. No, w Ameryce to większość nawet nie wie, co to jest Amiga, nie? To jest w ogóle jakaś... Właśnie, tu też się odniosę do jednego z twoich filmów. No. Boże, jak ja się wtedy rozczarowałem, bo ty zrobiłeś taki research. No wiesz, dla mnie Amiga to jest wszystko, nie? No, ja się wychowałem na Amidze. Dla mnie Amiga była wszystkim, jeżeli chodzi o branżę komputerową. A ty zrobiłeś taki research i nagle okazało się, że Amiga była tam u nas po tym PRL-u dość znana, ale tak ogólnie globalnie to nie było to cienko było, nie? Nie, no w ogóle I ja się załamałem, nie? CD32 to w ogóle miała problem, bo ona się w Stanach w ogóle nie pojawiła, bo już Amiga potem zbankrutowała. Także w ogóle CD32 w Stanach to jest kosmos, nie? Oni w ogóle nie wiedzą, co to jest, nie? To jest, czym to w ogóle... Tak. Także A tu też bijemy do takiej ciekawostki, pamiętasz? Europa przede wszystkim. Europa, nie? tak. I weź ta globalna sprzedaż, powiedzmy się, mówi, że 5 milionów, jakieś super optymistyczne szacunki mówią, że może 7, ale SNES, Sega, to było kilkadziesiąt milionów w tamtych czasach, nie? Tak, to nie ma w ogóle przełożenia, ale z drugiej strony trochę jest tak, że każdy, kto się wychował w latach 80. miał kogoś, kto miał Amigę, więc tych Amig było dużo, tak? Tak się wydaje, że musiało być ich dużo, nie? Ale też taka ciekawostka, Mufa, bo teraz wrócę, że zobacz, jak ten Darek, z którym wywiad tam u siebie kiedyś na kanale robiłem, co miał ten sklep u nas tutaj, najlepszy sklep w Pile komputerowy, gdzie tam Amigą handlował, to on, wiesz, od Eureki tych CD32 chyba nabrał plecaki i on to tak rozpropagował między nami, że tu każdy miał sąsiad CD32. On tak to dobrze rozreklamował. To taki wąski, mały rynek, ale poszło, nie? Była polską stolicą CD32. Tak. Bardzo taki lokalny, bo na przykład u nas najbardziej popularną była 500, nie? 500. Chyba jedną osobę, była 500 która miała najbardziej. 600 i jedną osobę, która miała 1200, a tak to wszyscy mieli 500. Nie, no zgadza się, 500 wiadomo, 90 zwłaszcza. Nie. W drugiej połowie tam od 95-6 roku ci, co nie przeszli na PC-ta, ci hardkorowi amigowcy, no to każdy prawie 1200. Ja przyznam się szczerze, że w moim mieście nie znałem nikogo z CD32, nie? No mówię, no to takie jakby tutaj zależy od tego właśnie kto jak promował dany sprzęt, nie? No ja uważam, że nadal Amiga ma masę fantastycznych gier. Faktem jest, że tych gier były tysiące i bardzo dużo jest gier, które nie są dobre, ale jest bardzo dużo gier, które są naprawdę dobre. Tylko wiecie, to jest trochę też tak, że ludzie patrzą pod kątem tego, że gra była, nie wiem, jakaś na Genesisa, na SNES-a i automatycznie gra, która jest na komputer, na konsolę, której nie znają, jest gorsza, tak? Bo nic
nic o tej grze nie słyszałem, bo nie wiem, co to jest, nie? Więc to musi być coś gorszego. To jest takie normalne dosyć, wydaje mi się, podejście, że wiadomo, jeżeli ja nie słyszałem o czymś, no to nie słyszałem to pewnie z tego powodu, że to jest kiepskie, tak? Natomiast no tych gier faktycznie jest cała masa. No kiedyś możemy się spotkać, sobie pogadać o grach na Amigę. Jeżeli Zdecydowanie tak zrobimy. Tak. o CD32 to mam trochę taką kolekcję, nie za dużą, ale mam wszystko, co chciałem mieć, nie? Także coś tu mogę powiedzieć ciekawego. No to co, jeszcze masz jakieś pytania do naszego gościa? Nie, no myślę, że wiemy, że nasz gość też się spieszy, więc myślę, że to nie nasze ostatnie spotkanie, tylko pierwsze wprowadzające, że jeszcze się spotkamy, czy u nas, czy być może kiedyś u ciebie i pogadamy po Amidze. A na dziś chyba dzięki, przyjacielu, za Tak rozmowę. jest. Również dzięki Tak serdeczne. jest. Bardzo miło było. Trzymajcie się, hej. Hej, Trzymaj się, hejka. cześć.